Cześć, cześć, zaczynamy dzisiejszy webinar. Prośba dać znać, czy mnie słychać, czy mnie widać. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy materiał. Specjalny gość już jest z nami, ale na początek bardzo proszę o plusiki na czacie, żeby się upewnić, że technicznie wszystko jest dobrze, materiał będzie ciekawy. I też w tak zwanym międzyczasie zapytam, skąd jesteś, dopóki właśnie czekamy na te wszystkie informacje zwrotne, to daj znać. Jest. Słychać, widać. No to super. No to witam Ciebie już na trzecim webinarze w ramach serii Moje historie. To jest taki format, który pojawił się w DV Club. Tak już wiesz, dwie już historie się odbyły. Pierwsza była z Przemkiem, gdzie opowiadał Przemek o swoim doświadczeniu i połączeniu medycyny z data science, machine learningiem. Drugie doświadczenie było z Marcinem, który nazwijmy, jest osobą nie po studiach, a odważył się na to, żeby, czyli już troszkę ma lat, ale nadal jest młody duchowo i wiekowo w swojej głowie, więc odważył się na to, żeby też zmienić zawód i też już pracuje jako osoba, która zajmuje się danymi, data scientist. Dzisiaj mamy już trzecią historię, która opowie Marta. Ta historia też jest nieco inna i też staramy się zbierać właśnie takie doświadczenia i zapraszać ludzi, którzy opowiadają swoje historie z życia wzięte. I dlaczego to robimy? Też za chwilę zapytam, czy to jest wartościowe dla Ciebie, ale robimy dlatego, że po pierwsze, motywacja jest bardzo ważna i de facto fajne jest się nakręcić przez krótki okres czasu i przerabiać materiały, ale potem się jak zdarzy z rzeczywistością, powiedzmy wysyłasz CV i nie dostajesz odpowiedzi albo jesteś 155 w kolejce, no to może się okazać, że zaczniesz się zniechęcać i może się wydawać, że być może warto się poddać. Różnie to było w życiu, to już decyzja zależy od ciebie, ale z tym podawaniem się to może nie warto nie robić na samym początku. Z drugiej strony, żeby też nie było, że to jest takie jednoznaczne, proste, łatwe, no to pokazujemy też taką historię właśnie konkretnych osób żywych, które przeszli już tą ścieżkę. Też to, co zauważyłem, na przykład jeżeli chodzi o Martę, to Marta skończyła, oprócz tego, że jest w klubie, też skończyła kurs, ale to było już tam, to było 8 edycja, teraz ruszyłem 12 edycja, więc troszkę czasu minęło. I to zauważyłem, że faktycznie jak ktoś wchodzi do tej branży, to nie dzieje się natychmiast, czyli przyswajasz pełną wiedzę, praktykujesz, ćwiczysz, próbujesz i na to wszystko jest potrzebny czas, no i znów wracając do motywacji, przez ten cały okres czasu ta motywacja, ta energia do działania, odkąd się powinna się znaleźć. I wydaje się, że właśnie słuchanie takich osób, które tą ścieżkę przeszły, może być inspirującym. I teraz pytanie, czy dla Ciebie właśnie format Moje historie zasługuje na to, aby faktycznie go kontynuować, bo czujesz w tym wartość dodaną? Więc tak na rozgrzewkę jeszcze to pytanie sobie zadajmy i przychodzimy do tematu dzisiejszego. Dzięki wielkie w ogóle za to, że udało się znaleźć czas i dołączyć się do tego webinarium, bo różnie to było, różne priorytety są w życiu, a skoro tu jesteś, to oznacza, że dla Ciebie to jest również ważne. Również dzięki za informacje zwrotne, które do mnie spływają innymi kanałami, na przykład przez maile albo na prywatne wiadomości na Slacku, albo w jakikolwiek inny sposób na Facebookach i tak dalej, bo te informacje, które spływają, faktycznie potwierdzają, że to jest bardzo pięknie i wartościowe. To dobra, to dopóki mamy takie delikatne opóźnienie, jeżeli chodzi o wiadomości, widzę tutaj na razie spływanie wiadomości, skąd jesteś, więc możesz podpatrywać, ewentualnie jak jest ktoś z tego miasta, to coś wspólnego już macie tu i teraz. A ja w tak zwanym międzyczasie już przygotowuję się na to, żeby zaprosić Martę na scenę. Właśnie, Marta, już jesteś. E, tak się stało, że dzisiejsza scena będzie przez cały czas twoja. Zwykle jesteś po drugiej stronie w roli osoby, która to słucha, no a dzisiaj będziesz się dzielić swoim doświadczeniem. Co jest ważne, właśnie chciałam, co też rozmawialiśmy przed startem, żeby każdy uczestnik w klubie mógł się pokazać, opowiedzieć swoją historię i tym się podzielić, bo dzięki temu możemy nawzajem się nakręcić. Dobrze, to przekazuję Ci głos. Twoja prezentacja jest udostępniona. Ruszamy. Dzięki za przedstawienie i dziękuję również za zaproszenie tutaj do Data Workshop na kanał, tak żebym mogła troszeczkę więcej opowiedzieć o swojej historii. Tytuł mojej prezentacji to Alternatywny start w Data Science.
chcę dzisiaj Wam pokazać, jak można troszeczkę innymi drogami. Być może czasem ta droga będzie dłuższa, może bardziej wartościowa, a może czasem będzie szybsza, wbrew pozorom, żeby zajmować się właśnie uczeniem maszynowym, czy też modelami w swojej pracy. Ja mam na imię Marta Dobies i chciałabym się z Wami właśnie podzielić dzisiaj moją historią. Chciałabym Wam pokazać, że start w data science czasem może wydawać się trudny i faktycznie on jest trudny. Czasem na początku ciężko jest znaleźć tą pierwszą pracę, ale być może to doświadczenie, którym dzisiaj się podzielę, te moje czasem sukcesy, czasem porażki pomogą Wam znaleźć tą swoją drogę wejścia do tej branży. O czym chcę dzisiaj Wam powiedzieć? Chciałabym Wam powiedzieć, skąd u mnie w ogóle wziął się pomysł na data science, bo tak jak gdzieś tam Władimir pisał w różnych mailach, zaczynałam od bycia instruktorem fitness, a obecnie również zajmuję się modelami. Chciałam Wam powiedzieć, jak można właśnie podjąć decyzję o przebranżowieniu i dlaczego warto ją podjąć. Opowiem troszeczkę o swoich doświadczeniach związanych z kursem oraz o mojej pierwszej pracy. No i na koniec podsumuję to jakoś tak, zbiorę jakąś taką klamrą i opowiem, jaka była moja delta rozwoju, jak uważam, że rozwinęłam się przez ten czas. Tutaj na slajdzie, słuchajcie, chciałam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak wygląda moja historia, ale tutaj w takim większym skrócie. Gdzieś tam na początku, jeszcze przed tym, jak zupełnie jest pierwszy klocek z jakimkolwiek napisem, to był właśnie ten instruktor fitness. To była taka moja praca, którą rozpoczęłam na studiach. Ona oczywiście była związana również z pasją, ale też chciałam się rozwijać w jakimś innym kierunku. Początkowo studiowałam na Politechnice Warszawskiej i były to studia inżynierskie, a równolegle gdzieś tam udało mi się w tym fitnessie zaczepić na troszeczkę wyższym stanowisku. Było to stanowisko menedżerskie. Byłam menadżerem fitness na początku trochę mniejszej ilości osób, mniejszej ilości klubów, ale gdzieś tam finalnie było to około 150 osób i kilka klubów w Warszawie. Zajmowałam się głównie tymi zagadnieniami związanymi z fitnessem. Kolejnym etapem były studia magisterskie, to już były studia zaoczne, gdzie studiowałam analizę danych big data, równolegle cały czas pracując na tym stanowisku. Następnie podjęłam pierwszą pracę, taką z danymi, która była w korporacji. Była to dosyć, powiem tak, przyjemna, prosta praca, ale dawała mi możliwość poznać podstawy SQL-a, samodzielnej nauki Pythona. Mogłam sobie w tej pracy troszeczkę poautomatyzować pewne rzeczy, więc już tam złapać takie mocne podstawy. Uczestniczyłam również w szkoleniach menedżerskich, bo gdzieś ten temat był mi bliski. Następnym krokiem był kurs Data Workshop i to była moja decyzja o takim już rozwoju w konkretnym kierunku. Musiałam w tym momencie mocno wyjść poza swoją strefę komfortu i dużo się uczyć, naprawdę dużo się uczyć, dużo włożyć własnej pracy, dużo godzin spędzić przed komputerem, ale też książkami, żeby dobrze zrozumieć zagadnienia, w których będę chciała pracować w przyszłości. No i tak udało mi się zdobyć pierwszą pracę. Było to stanowisko Data Analyst, gdzie wykonywałam złożone analizy. Może analityk nie zawsze kojarzy się właśnie z machine learningiem, ale również była okazja zbudować prostsze modele uczenia maszynowego. Tam poczułam taki bardzo dynamiczny rozwój. Ta praca po prostu wystrzeliła mnie jak z procy na tej ścieżce rozwoju. Mogłam się bardzo dużo uczyć, mogłam wykorzystywać wiedzę zdobytą na kursie i to dało mi możliwość awansu na stanowisko starszego analityka danych, na którym obecnie pracuję. I na tym stanowisku mam już zdecydowanie więcej projektów uczenia maszynowego. Prowadzę również mały własny zespół, no i wspólnie rozwiązujemy problemy i takie typowo analityczne, no i czasem właśnie już związane z uczeniem maszynowym. No i poza tą całą analizą, to właśnie moje główne zainteresowania są powiązane ze sportem i ze zdrowiem. Tak? Interesuję się mocno właśnie fitnessem, biegam, staram się uprawiać jogę, pływanie,
tak naprawdę to każda forma ruchu jest mi bliska i też zdrowe odżywianie to pomaga mi zachować taki work-life balance przy tym, że cały czas staram się jednak douczać, rozwijać. Wydaje mi się, że to jest mocno ważne dla szczególnie osób pracujących w IT. Skąd u mnie wziął się w ogóle pomysł na data science? Bo może nie jest to do końca oczywiste, dlaczego w ogóle zaczęłam te studia powiązane z analizą danych. Był to troszkę przypadek. Cofnę się na chwilkę do poprzedniego slajdu. Gdy studiowałam na Politechnice Warszawskiej i pracowałam jako menadżer, to już wiedziałam, że te studia, które wcześniej miałam, czyli inżynieria biomedyczna, to nie jest do końca coś, co chciałabym robić. I też te studia niekoniecznie były dla mnie satysfakcjonujące. Studia były mocno prowadzone akademicko, mało było w nich praktycznej wiedzy i to się jeszcze pogłębiło na późniejszym etapie. Natomiast w momencie, w którym obroniłam pracę inżynierską, troszeczkę nie miałam pomysłu na siebie, no i miałam też pracę, więc nie miałam zbytniej motywacji na to, żeby teraz szukać sobie nowych studiów, no a jednak chciałam kontynuować, chciałam zrobić te studia magisterskie. Więc tak naprawdę ja po tych studiach na Politechnice poszłam na studia magisterskie też na Politechnice i byłam na nich prawie 2 lata. Natomiast naprawdę czułam, że to nie jest to. Ten poziom tej wiedzy akademickiej, on się jeszcze pogłębiał, było jeszcze mniej tej wiedzy praktycznej. Czułam, że ciężko mi będzie zupełnie znaleźć pracę w tej branży bioinżynierii, ale tak nie do końca miałam pomysł, co z tym zrobić. I pewnego dnia spotkałam się z koleżanką, która również gdzieś tam szukała sobie dalszej drogi rozwoju. I na tym spotkaniu właśnie koleżanka powiedziała mi, że chciałaby na takie studia pójść analizy danych, opowiedziała mi trochę o tym kierunku. No i słuchajcie, ja wtedy sobie uświadomiłam, że tak, jakby mnie olśniło, to jest to, co chcę robić. Na tych studiach inżynierskich na Politechnice mogę powiedzieć, że były troszeczkę 2 różne takie kierunki. Z jednej strony mieliśmy takie zagadnienia IT, gdzie było troszeczkę programowania, gdzieś tam się pojawiły jakieś sieci neuronowe, tylko one nie wyglądały do końca tak, jak to znamy bardziej tutaj z kursów uczenia maszynowego, troszkę pod innym kątem, znowu bardziej wydaje mi się akademicko było to potraktowane. A były z drugiej strony takie zagadnienia jak elektronika, troszkę takie odłubania właśnie w jakichś podzespołach. No i ja wiedziałam, że te rzeczy związane z analizą, z IT, to jest coś, co ja lubię robić, co po prostu sprawia mi frajdę, gdzie właśnie te projekty, gdzie trzeba było wykorzystać jakąś elektronikę, coś zaprojektować, to już nie do końca było dla mnie. No i tak naprawdę przemyślałam sobie ten temat dosyć szybko i stwierdziłam, że mimo że już byłam 2 lata na studiach magisterskich i już prawie je kończyłam, że te studia nic mi nie dadzą. Do niczego mnie nie doprowadzą. No i podjęłam taką decyzję, że po prostu z tych studiów zrezygnuję. I następnego dnia złożyłam już tak naprawdę papiery na studia związane z analizą danych. I uważam, że to była dla mnie bardzo dobra decyzja. I też poniekąd ona mnie doprowadziła do momentu, w którym jestem dzisiaj. Od razu nasuwa się takie pytanie, czy w ogóle warto studiować data science? Na pewno, jeżeli mam takie porównanie tych studiów data science'owych i tych poprzednich, to te data science miały większy udział takich praktycznych projektów, większy udział ogólnie zadań takich, w których naprawdę można było się nauczyć czegoś, co się faktycznie przydaje później, czy to na rozmowach rekrutacyjnych, czy to w pracy, czy na kursie, gdzie tą bazę można zbudować. Także uważam, że jeżeli i tak chcemy zrobić studia i chcemy się zajmować uczeniem maszynowym, czy szeroko pojętą analizą danych, to warto. Natomiast jeżeli już jesteśmy po studiach i chcemy się nauczyć samych takich praktycznych smaczków, no to nie. To wtedy uważam, że lepiej jest po prostu gdzieś tam zrobić kurs, bo widzicie, ja mimo, że byłam na studiach, to i tak potrzebowałam jeszcze się doszkolić, jeszcze zrobić kurs, jeszcze doczytać. No niestety studia mają to do siebie, że ta wiedza akademicka też tam dominuje i jest dużo przedmiotów, które mogą nie przydać nam się później w przyszłości.
No więc ta decyzja pozwoliła mi taki obrać swój cel. Jeszcze wtedy nie do końca sprecyzowany na zasadzie chcę pracować w uczeniu maszynowym. To był raczej taki cel, po prostu chciałabym pracować w tej branży, zajmować się jakąś analizą danych. Dla mnie trochę uczenie maszynowe wtedy to jeszcze była czarna magia i nie do końca wierzyłam w to, że w ogóle mogę się tym zajmować. No ale jakiś cel gdzieś tam sobie obraliśmy. Jeżeli ten cel to jest chcę pracować w data science, to chcielibyśmy, żeby ta droga i większość ludzi gdzieś tak to widzi, że droga jest prosta do tego celu, ale zwykle ona wygląda bardziej tak jak po prawej stronie. No i czy to jest dobrze, czy to jest źle? Z jednej strony fajnie jest wybrać sobie takie szkolenie, kurs, czy obrać sobie taką drogę, żeby ona była jak najkrótsza, ale ja uważam, że również zawiła i dłuższa droga jest wartościowa, ponieważ gdyby moja droga nie wyglądała właśnie tak, to wielu rzeczy bym się nie nauczyła, ale te rzeczy są związane z właśnie takimi zagadnieniami kodowania, są związane z jakimiś narzędziami do wizualizacji danych w moim przypadku, tak, czyli Power BI czy Shiny Dashboards, są związane z zagadnieniami uczenia maszynowego i wszystkim, co dookoła, ale też są związane z takimi podstawami jak statystyka, z takimi rzeczami, których troszkę nie da się wykształcić na żadnym kursie, tylko po prostu praktykując już daną pracę, dane zagadnienie, czyli na przykład rozwiązywanie problemów czy krytyczne myślenie. Dla siebie dodatkowo wyciągnęłam jeszcze takie miękkie umiejętności, czyli właśnie praca w zespole, czy budowanie tego zespołu, umiejętność podejmowania decyzji, czasem takich szybkich i w stresujących momentach, radzenie sobie w trudniejszych sytuacjach, radzenie sobie z jakimiś porażkami, wyciąganie wniosków, uczenie się na własnych błędach, feedback i komunikacja oraz prezentowanie. No i tak na koniec wiedza branżowa, która też jest wartościowa i potrzebna dla dobrego analityka czy data scientista. Będąc na studiach, doszłam do takiego momentu, w którym musiałam podjąć dosyć trudną decyzję. Decyzja ta polegała na tym, że rezygnuję z obecnej pracy, czyli z pracy menadżera fitness, która była pracą dla mnie bardzo dobrze płatną jak na tamten moment. I też ogólnie bardzo ją lubiłam. Bardzo dobrze mi się pracowało na tym stanowisku. Natomiast musiałam podjąć taką decyzję, jeżeli chciałam zrobić jakąś zmianę w swoim życiu, aby zrezygnować z tej pracy na rzecz w tamtym momencie mało atrakcyjnego stanowiska w korporacji, gdzie, tak jak wcześniej wspominałam, raczej wykonywałam dość proste, powtarzalne zadania. Bardzo szybko można było się wdrożyć. Troszeczkę też ta wiedza była taka związana ściśle z pracą w tej firmie, a której nie można było przełożyć później gdzieś tam na zewnątrz. Natomiast postarałam się wyciągnąć jakieś pozytywne aspekty, takie, żeby na przykład mieć czas się obronić, takie, żeby móc się gdzieś tam nauczyć rzeczy, które mogą mi się przydać później, jeżeli będę chciała się dalej rozwijać, czyli na przykład Python czy SQL. No i gdy udało mi się już obronić i miałam taką troszeczkę bardziej spokojną głowę, to zaczęłam się zastanawiać, co chcę dalej, czy już jest ten czas, że powinnam coś zmienić i zdecydowałam, że tak. I dalej był już kurs DW. I kurs był dla mnie takim, wydaje mi się, przełomem, ponieważ pokazał mi, że mogę się tym zajmować i że te tematy nie są tak zawiłe, jak były przedstawiane czasami na niektórych wykładach. I kurs tak jakby zyskałam dzięki temu kursowi taką pewność siebie, tak? Czyli wiem, że mogę, tylko potrzebuję włożyć w to dużo swojej pracy, dużo poświęcenia. Wiedziałam, że to nie będzie proste, ale zdecydowałam, że tak, że chcę uczestniczyć w tym kursie. Trafiłam na Data Workshop, ogólnie właśnie próbując się uczyć.
tak? Bo gdy podjęłam decyzję o zmianie pracy, no to moje pierwsze postanowienie było takie, że muszę takie podstawy wyszlifować sobie, że muszę się dobrze odnajdywać w tematach związanych z analizą danych. Zaczęłam się uczyć, no i wydaje mi się, że pierwszym filmem, na który trafiłam, był film o statystyce, gdzie Władimir na kotach tłumaczył, czym jest mediana. Jakby sposób prowadzenia tego webinaru zachęcił mnie do tego, że można w prosty sposób przekazać trudne tematy. I zaczęłam się bardziej interesować, troszkę czytać, uczestniczyć w jakichś właśnie innych spotkaniach, które były organizowane przez Data Workshop i finalnie zdecydowałam się na kurs. Zdecydowałam się na kurs, ponieważ ciężko mi było w tamtym momencie ocenić materiały, które są w internecie. Oczywiście jest darmowej wiedzy w internecie bardzo dużo, ale wydaje mi się, że osobie początkującej jest po prostu, przynajmniej mi jako osobie początkującej, było ciężko się w tym troszkę odnaleźć. Ciężko mi było znaleźć początek, od czego mam zacząć. No i chyba potrzebowałam wtedy troszeczkę takiego poprowadzenia za rękę, na co warto zwrócić na początku uwagę, od czego zacząć i potrzebowałam mieć takie podstawy, aby pójść dalej. Co na kursie było dla mnie wartościowe? Teoria, ponieważ te tematy związane z uczeniem maszynowym były omawiane w bardzo prostym języku, zrozumiałym i dały mi takie, słuchajcie, solidne fundamenty, gdzie od razu, wydaje mi się, że każdy, czy to na rozmowie rekrutacyjnej, czy to w pracy, widzi to, że ja w tych tematach, ja te tematy rozumiem i w nich porozumiewam się bardzo swobodnie. Czy to w zespole, czy to jeżeli trzeba przedstawić coś dla klienta i wyjaśnić mu naprawdę na prostych przykładach, czym jest dane zagadnienie, co my właściwie chcemy zrobić. I to też dało mi taką pewność siebie. Połączyły mi się te kropki pewne w głowie, tak? I ta teoria naprawdę, oczywiście nie było jej dużo, nie ma jej dużo na kursie. Jest ona bardzo mocno wyważona w taki sposób, żeby wszystko rozumieć i móc później ewentualnie samodzielnie się dokształcać. Praktyka. Jeżeli chodzi o praktyczne aspekty kursu, to początki dla mnie kursu były proste, ponieważ pewne tematy już sobie przepracowałam na studiach, więc mogłam się skupić na jakichś tam dodatkowych rzeczach, które w kursie były zawarte. To jest też fajne, że kurs jest tak skonstruowany, że i osoba początkująca, i osoba, która już miała jakąś styczność właśnie z zagadnieniami uczenia maszynowego, odnajdzie się i znajdzie coś dla siebie. Z rzeczy, które wyciągnęłam i nadal korzystam, to na pewno jest zasada Pareto, z którą trochę walczę ze sobą, bo często wpadam w takie pułapki, że nad jakimś zagadnieniem siedzę zbyt długo, za długo drążę jakieś zagadnienie. No ale wtedy zawsze sobie przypominam o tej zasadzie Pareto, która jest mocno podkreślana tutaj przez Data Workshop. Dużo nauczyłam się Pythona i to takich dobrych praktyk programistycznych, mam wrażenie, bardziej może praktyk kodowania. Niektóre z takich wskazówek, takich ciekawych sposobów podejścia do przygotowania na przykład danych, to do dziś z nich korzystam. I tak samo jak korzystam z różnych wskazówek, które były omawiane czy to na właśnie kursie, czy to były omawiane na jakichś innych konkursach, które w międzyczasie były. No i to jest ważne też, że przepracowałam wiele tych zagadnień samodzielnie i w swoim tempie. Kurs mnie też trochę zmusił do nauki, no bo trzeba było do tego przysiąść bardzo regularnie, trzeba było się do tego przyłożyć, no i to było takie bardzo motywujące i mnie to gdzieś tam napędzało, chociaż przyznaję, że pod koniec też już było męczące, bo szczególnie konkurs, o którym za chwilkę, konkurs był taki mocno wyczerpujący i tutaj dużo pracy własnej. Sam konkurs, to może dla osób, które nie wiedzą, na każdym z kursów na koniec jest takie jakieś zadanie, gdzie robimy predykcje i na koniec wrzucamy dane na taką platformę Kaggle, na której możemy gdzieś tam współzawodniczyć z innymi osobami.
Wartością taką mocną tego kursu jest to, że on bazuje na jakichś tam takich brudnych danych, bym powiedziała, czyli te dane sobie trzeba odpowiednio obrobić, zanim zaczniemy cokolwiek na nich robić. Jest to dobry projekt, którym można się pochwalić na rozmowie rekrutacyjnej. No i fajne jest też to zaangażowanie społeczności, jest ta rywalizacja, która przyznaję, że motywuje. Ja osobiście w konkurs się bardzo mocno zaangażowałam. Mam wrażenie, że zaangażowałam też swoją rodzinę w ten konkurs i sporo godzin, przyznaję, poświęciłam. Nie udało mi się jakoś zdobyć nie wiadomo jakiego miejsca na tym konkursie, ale mimo wszystko bardzo dużo się nauczyłam. No, na pewno jakby najwięcej z tego, co do tej pory udało mi się ogólnie nauczyć o uczeniu maszynowym. No i z takich ciekawostek kurs zawsze bardzo mocno polecam, szczególnie osobom, które chcą zacząć z modelami, zacząć z uczeniem maszynowym. No i już jedna osoba tutaj z mojego zespołu w kursie brała udział, także będę dalej na pewno polecać i zachęcam wszystkich, którzy nie wiedzą do końca, jak tutaj w tym uczeniu maszynowym zacząć. No i chciałam właśnie podkreślić to, że kurs nie tylko pomógł mi znaleźć tą pierwszą pracę, ale również dał mi solidne takie fundamenty do dalszego rozwoju. To, że naprawdę rozumiem, to, że mogę się dokształcać też nawet używając książek czy innych kursów i te zagadnienia po prostu nie są już dla mnie tą czarną magią, którą były na początku. I po kursie przyszedł czas na poszukiwanie pierwszej pracy w Data Science. No i na początku niestety wygląda to mniej więcej tak, że pracę jest ciężko znaleźć, że wymagania są wysokie. Wymagane jest przede wszystkim doświadczenie na większości stanowisk. No i to jest trudne. I to jest trudne i może być troszkę demotywujące na początku. I dla mnie było nie tyle demotywujące, co zaczęłam się zastanawiać tak naprawdę, na jakie stanowisko powinnam aplikować. Bo tych stanowisk było kilka. Ja jeszcze wtedy tak nie do końca rozróżniałam je. Mamy Machine Learning Engineer, mamy Data Scientist, mamy AI Developer, są jakieś inne zagadnienia związane z danymi. Może ja nie muszę się zajmować uczeniem maszynowym, może Data Engineering. No i tak nie do końca wtedy jeszcze wiedziałam, czym chciałabym się zajmować. To, co również troszkę tak demotywowało mnie do tego Machine Learning Engineer na przykład, to, że było dosyć mało stanowisk na takim poziomie junior. No a gdzieś w tamtym momencie nie czułam się jeszcze na stanowisko mida, ani na stanowisko, no, tym bardziej na stanowisko żadne wyższe. No i w pewnym momencie gdzieś tam zaczęłam przeglądać te oferty analityka danych i to już troszkę bardziej do mnie przemawiało, ponieważ więcej z tych punktów, które tam były, dostrzegałam u siebie jako już umiejętności, coś, co mogę już zaoferować, czym mogę się pochwalić na rozmowie rekrutacyjnej. No i istnieje takie przekonanie, że ten analityk to jest ktoś gorszy niż ten Machine Learning Engineer, ten Data Scientist. Wydaje mi się, że to przekonanie może wynikać z tego, że często to stanowisko może wyglądać różnie w firmach, że może być tak, że analityk zajmuje się głównie jakimiś analizami w Excelu i nie używa za bardzo innych narzędzi. Aczkolwiek pytanie, czy to jest bardziej kwestia tego, że firma się nie zgadza na to, czy po prostu my nie wykorzystujemy danych narzędzi, czy nie mamy potrzeby wykorzystywania tych narzędzi. I słuchajcie, ja akurat pracę analityka danych na początek bardzo polecam. Uważam, że to jest taki fundament, na którym można bardzo dobrze zbudować swoją karierę data science. Przede wszystkim dużo łatwiej jest znaleźć pracę, nie mając żadnego doświadczenia lub mając małe doświadczenie, ponieważ więcej jest stanowisk, właśnie juniorskich, jest zdecydowanie niższy próg wejścia, bo to, co się pojawia najczęściej na takich rozmowach rekrutacyjnych dla analityka danych, no to jest przede wszystkim tak Excel, może się pojawić znajomość SQL-a, akurat dosyć często, no jakieś podstawy, takie statystyki,
żebyśmy byli w stanie wykonywać analizy. Natomiast pozwala to moim zdaniem na takie szybsze znalezienie pracy. No i często ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Często ten pierwszy krok jest taką barierą, gdzie możemy szukać tak naprawdę pracy i rok, i 2 i jej nie znaleźć. Natomiast jeżeli my już wejdziemy do tej branży, no poniekąd też IT, to czy to w obrębie danej firmy, czy to nawet na tym stanowisku być może będziemy mogli się rozwijać, czy znaleźć sobie inną pracę, ale mając już jakieś projekty w portfolio, mając już jakieś analizy, no i mając te takie solidne podstawy, bo praca analityka danych uczy tego, żeby robić rzeczy dokładnie, żeby sprawdzać, uczy tej analizy eksploracyjnej, która jest tak ważna w projektach uczenia maszynowego. Daje naprawdę bardzo dobre fundamenty do dalszej pracy nad sobą. Rozwija również bardzo podobne umiejętności, czyli logiczne myślenie, krytyczne myślenie, umiejętność właśnie robienia jakichś analiz. Może rozwijać również umiejętności programowania. Pytanie, jak będziemy robić te analizy? Możemy je robić w Pythonie, możemy je robić w Excelu, możemy pisać makra w VBA, możemy pewnie też jakieś procedury w SQL-u, więc tutaj naprawdę się można nauczyć tych podstaw takich programowania, które mogą dać dobrą bazę do pójścia dalej. Mnie praca tutaj jako analityk danych nauczyła też, że są naprawdę różne, bardzo różne metody rozwiązywania problemów i nie zawsze najlepszą z nich jest uczenie maszynowe. I to też wydaje mi się być taką wartościową rzeczą, że nie zawsze trzeba użyć takiego największego działa, można czasem zrobić coś szybciej, prostszą metodą i na wystarczającym poziomie. No i jeżeli zaczniemy pracować, to zetkniemy się z rzeczywistymi danymi. I wydaje mi się, że każdy, kto kiedykolwiek zetknął już się z rzeczywistymi danymi, wie, że one nie wyglądają tak jak dane na kursie. I mimo, że dane na kursie DW są i tak mocno zanieczyszczone, to rzeczywiste dane często są w różnych systemach, często nie wiadomo, co w nich jest i tutaj to zetknięcie z rzeczywistymi danymi też daje taką sporą lekcję, tak? I taką sporą lekcję pokory, ale myślę, że tutaj każdy musi przez to przejść, tak? Czy będziemy się zajmować data science, czy będziemy się zajmować uczeniem maszynowym, czy będziemy analitykiem, to zawsze będzie z nami. Jesteśmy już w IT, więc jest nam łatwiej właśnie zmienić gdzieś tą pracę. No i mamy taką możliwość sprawdzenia się, ale też sprawdzenia, czy w ogóle to jest dla nas, czy w ogóle lubimy patrzeć na te dane, wyciągać z nich jakieś wnioski. Na co jednak zwróciłabym uwagę, szukając pierwszej pracy, to jest na pewno, czy na przykład w tej firmie są w ogóle jakieś projekty ML-owe albo potencjał do wprowadzania takich projektów, czy organizacja, czy nasz przełożony jest otwarty na takie projekty w przyszłości, bo być może być tak, że jest zespół już w tej firmie, który zajmuje się uczeniem maszynowym i wtedy może po jakimś czasie będzie możliwość zmienić zespół, zmienić gdzieś tam to, co robimy w danej firmie. Czy jest możliwość rozwijania się, czy będziemy mogli właśnie korzystać na przykład z Pythona, R-ki, VBA do rozwiązywania różnych zadań, no i czy będzie możliwość się szkolić. To takie kilka rzeczy, na które bym właśnie zwróciła uwagę, jeżeli już zdecydujemy się gdzieś tam wejść od tej strony analityka, żeby po prostu nie utknąć na robieniu analiz w Excelu i braku jakiejś możliwości rozwoju, bo to się może gdzieś tam skończyć frustracją. No i moim zdaniem takie 3 rzeczy, dzięki której łatwiej znajdziesz tą pierwszą pracę. Pierwsza z nich to taka inwestycja w siebie. No i zainwestować możemy 2 rzeczy, tak? Możemy zainwestować swój czas, możemy zainwestować pieniądze. To, co bym pierwsze zrobiła, to znalazła te kluczowe umiejętności, które najczęściej pojawiają się w ofertach pracy i zrobiła troszeczkę taką analizę siebie, spojrzenie na siebie, która z tych rzeczy to jest moja mocna strona i która z tych rzeczy to jest moja słaba strona. Obszary, w które ja osobiście zdecydowałam się tak zainwestować troszeczkę więcej, to właśnie był SQL, był to angielski, był to Python, no i te zagadnienia związane z ML-em. Tutaj zadałam sobie pytanie, z którą z tych rzeczy jestem w stanie poradzić sobie sama,
poprzez poszukanie materiałów w internecie i co do których z tych rzeczy potrzebuję pomocy osoby z zewnątrz. No i tak jak już wiecie, kurs DEW był jedną z tych rzeczy, w które zainwestowałam zarówno czas, jak i pieniądze. Oraz taką rzeczą był też angielski, gdzie uznałam, że o wiele łatwiej będzie mi i będę się czuła pewniej na rozmowach kwalifikacyjnych, jeżeli po prostu zapiszę się na zajęcia z angielskiego, gdzie będę mogła sobie raz w tygodniu czy 2 razy w tygodniu troszeczkę podszkolić ten aspekt. Jeżeli chodzi o SQL-a, no to SQL-a miałam dużo na studiach i kurs akurat SQL-a na studiach był prowadzony bardzo fajnie, bardzo dobrze, bardzo praktycznie, więc w połączeniu z tą pracą, którą wcześniej wykonywałam, jakby dało mi solidne podstawy. Tu potrzebowałam troszeczkę się podszkolić, troszkę się douczyć tak, żeby się czuć pewniej, ale generalnie wiedziałam, że mogę ten temat jakby sama ogarnąć. Python poniekąd był trochę na kursie, plus sama starałam się też troszeczkę doczytać. To też była taka rzecz, którą trochę na końcu potraktowałam, dlatego że ten Python się tak mocno nie przewijał na tych stanowiskach analityka danych. On raczej zwykle tak się przewijał jako coś dodatkowego. Wynagrodzenie na start. To może być taki temat trudny, natomiast no ja nie miałam zbyt wysokich wymagań na start. Zdawałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie umiem jeszcze za wiele i że będę w tej pracy się dopiero uczyć, będę w tej pracy popełniać pewnie swoje pierwsze błędy. No i dostosowałam te wymagania finansowe do poziomu swoich umiejętności. Natomiast ważne jest, żebyśmy uważali, żeby te wynagrodzenie, które będziemy akceptowali, nie było nierynkowe, tak? Poszukajmy sobie po prostu stanowisk juniorskich i gdzieś tam w tych widełkach się ograniczmy, natomiast raczej nie schodźmy, nie psujmy rynku, nie schodźmy niżej. To delikatne zejście z wynagrodzenia, czyli to, że nie mamy na samym początku bardzo dużych oczekiwań, pozwoli nam znowu dużo szybciej zacząć tą pierwszą pracę. Być może czasem faktycznie firma musi podjąć decyzję między 2 osobami, które są bardzo podobne i jedna będzie miała to wynagrodzenie na początku troszeczkę niższe. Natomiast to nam daje te możliwości rozwoju i naprawdę jeżeli my w danej pracy będziemy się rozwijać, będzie to widoczne, będziemy robić projekty, będziemy się szkolić, to szansa na ten awans jest duża. Szansa na podniesienie tego wynagrodzenia naprawdę może to być dosyć szybko. Jeżeli nie w tej pracy, w której obecnie jesteście, no to na przykład w nowej, innej pracy, ale już z pewnym bagażem umiejętności, już co się nauczycie się przez powiedzmy rok, 2 lata, to będzie wasze i pozwoli wam zrobić 2 kroki do przodu, tak? Więc ja uważam, że tutaj często wiadomo, że chcielibyśmy od razu wejść na wysoki poziom wynagrodzenia, ale tutaj ja uważam, że trzeba mieć troszkę takiej pokory w sobie i spróbować zacząć troszkę niżej, z taką nadzieją, że po prostu później będzie dużo lepiej. No i trzeci punkt to przygotowanie się do rozmów rekrutacyjnych. Ja akurat jestem taką osobą, że bardzo się przygotowuję, że raczej nie zdarzyłoby mi się pójść na rozmowę rekrutacyjną nieprzygotowaną, mimo że na przykład wiedziałabym, że mogę tylko spróbować i nie ma z tego żadnych konsekwencji. No to najpierw postanowiłam poświęcić, poza kursem wydaje mi się, że to było jeszcze kilka tygodni takiej porządnej nauki, gdzie przypomniałam sobie takie dosłownie podstawy właśnie statystyki, podstawy jeżeli chodzi o SQL-a, podstawy programowania. Przejrzałam sobie oczywiście też takie typowe pytania na stanowisko analityka danych, też troszeczkę właśnie ML inżyniera i przygotowałam sobie te wszystkie, słuchajcie, też odpowiedzi, może nie wszystkie pytania, ale tak jakby, żeby przynajmniej taki kontekst złapać tych pytań po angielsku, tak? No bo na każdej z rozmów rekrutacyjnych obecnie pojawi się prawdopodobnie część rozmowy po angielsku. Z takiego mojego doświadczenia zwykle jest to część, gdzie trzeba opowiedzieć o jakimś swoim projekcie, więc fajnie jest już sobie to wcześniej opracować w głowie. Należy przygotować jakiś projekt, to jest bardzo ważne. Nawet jeżeli nie będziecie tego mieli gdzieś na GitHubie, a po prostu w swojej głowie, to też wydaje mi się, że w miarę ok. Nie zawsze jest to wymagane, żeby przesłać projekt i go pokazać. Czasem wystarczy o nim ciekawie opowiedzieć,
bo rozmowy rekrutacyjne nie zawsze są, przynajmniej w tych początkowych etapach, tak, z osobami technicznymi, czasem jest to z rekruterami i dla rekrutera będzie ważne, że po prostu wiemy, o czym mówimy i że umiemy ciekawie opowiedzieć, wymienić jakieś trudne momenty, wymienić to, co się udało w ramach danego projektu. No i to też takie bardziej oczywiste rzeczy, czyli przygotowałam sobie jakieś tam pytania na najpopularniejsze takie pytanie rekrutacyjne, czyli na przykład o motywację, dlaczego chcę zmienić pracę, dlaczego chciałabym w danym miejscu się rozwijać. No i tak to już polecam jako zadanie z gwiazdką, żeby poświęcić 5 minut na sprawdzenie, czym w ogóle dana firma się zajmuje. No i słuchajcie, udało mi się zdobyć tą pierwszą pracę. Co ciekawe, akurat w firmie, w której udało mi się zdobyć tą pracę, przełożony kojarzył Data Workshop, także ta informacja była ważna, że skończyłam ten kurs, uczestniczyłam w konkursie. Udało mi się tą pracę zdobyć, ale jak wiecie, początki i zderzenie się z tym pierwszymi danymi rzeczywistymi może być trudne. I dla mnie było bardzo trudne. I naprawdę musiałam w pierwszej pracy poświęcić również dużo czasu swojego dodatkowego na to, żeby nadgonić rzeczy, które czułam, że jeszcze nie są na zadowalającym dla mnie poziomie. Ale tak chciałam takie słowo wsparcia, że wydaje mi się, że w większości przypadków może tak to wyglądać, że troszkę na początku nie wiemy, co robimy i że ten czas po prostu trzeba przepracować i on w końcu minie i w końcu ta praca stanie się dla nas dużo prostsza. Będziemy mogli dalej rozwijać się w jakichś bardziej ciekawych może dla nas projektach. No i jak to wyglądało w moim przypadku? Gdy dostałam pracę, to na początku robiłam właśnie jakieś analizy przy wsparciu przełożonej. Zdarzyło mi się zrobić jakieś proste modele. I takim pierwszym projektem, który wydaje mi się, że był też dosyć przełomowy, była to segmentacja bazy klientów, gdzie wykorzystywałam metodę uczenia nienadzorowanego, czyli właśnie clustering. No i ten projekt wydaje mi się, że wtedy poszedł bardzo dobrze, co też pokazało mojej przełożonej, mojemu przełożonemu, że potrafię się zmierzyć właśnie z takim projektem troszkę większym, troszkę trudniejszym. Potrafię te informacje później przedstawić gdzieś tam do klienta. No i to był taki moment, wydaje mi się, że przełomowy. Również wydaje mi się, że miałam w miarę dobre tutaj współpracę, czy to w zespole, czy to poza nim. No i tak zdarzyła się taka okazja awansować i mieć nowe wyzwania, gdzie obecnie właśnie mam bardziej złożone projekty już uczenia maszynowego. Zarządzam zespołem analityków. No i obecnie też buduję te bardziej zaawansowane modele, na przykład właśnie przewidujące sprzedaż dla kilku tysięcy produktów, gdzie trzeba modele wdrożyć i zbudować również narzędzie do monitorowania tych modeli. Także tym się zajmuję obecnie. No i jaki jest mój rozwój po tych 2 latach? Właściwie można powiedzieć, że po 3 latach, bo kurs robiłam 3 lata temu. No to umiem na pewno samodzielnie stworzyć i ocenić model klasyfikacyjny i regresyjny na rzeczywistych danych. To podkreślam, że na rzeczywistych danych nie zawsze wygląda to tak samo jak na danych, które są gdzieś tam pobrane. Potrafię również wykorzystać do swojej pracy uczenie nienadzorowane, przykładowo do segmentacji bazy klientów. Potrafię bez problemu napisać kod, czy to jakieś wizualizacje, czy analizę eksploracyjną w Pythonie, ale też zdarza mi się czasem zbudować jakąś troszeczkę bardziej skomplikowaną aplikację. Poznałam wiele innych metod rozwiązywania problemów. Potrafię się bardzo szybko uczyć i jakby nowe rzeczy mnie już nie przerażają, że jeżeli czegoś nie umiem, to wiem, że potrzebuję po prostu chwilę czasu i jestem w stanie się tego szybko nauczyć, używać nowych właśnie bibliotek czy algorytmów. No i wdrażam właśnie tysiące modeli teraz obecnie dla jednego klienta oraz narzędzie do monitoringu, co też jest dla mnie takim obecnie jednym z trudniejszych projektów i na których mam dużo wyzwań. No ale jakby działam. No i właśnie to, co tak sobie myślałam, jak się przygotowywałam do prezentacji 3 lata temu, jak byłam na studiach, to z ciekawości dołączyłam do konferencji Data Science
No i przyznaję, że wtedy na tej konferencji nie rozumiałam prawie nic, a w tym roku również byłam na tej samej konferencji, no i jakby większość tematów, przynajmniej tych, z którymi pracowałam do tej pory, związanych z uczeniem maszynowym, była dla mnie jasna i swobodnie się w tych tematach porozumiewam z innymi. Także uważam, że naprawdę przez 2-3 lata można osiągnąć bardzo dużo. Ja chciałam podkreślić, że to jest dopiero początek dla mnie i chcę się dalej mocno jakby w tych tematach rozwijać. Nadal mam w sobie dużo pokory i dużą chęć do tego, żeby się uczyć, a tej nauki wydaje mi się, że jeszcze w uczeniu maszynowym jest bardzo dużo i jest to cały czas taki proces, który trwa. Chciałabym się właśnie doskonalić w tych projektach ML, czy to w jakichś narzędziach MLOps, czy we wdrażaniu modeli, monitorowaniu modeli. Tych zagadnień wydaje mi się, że jest dosyć dużo. Planuję mieć w tym roku więcej czasu na samorozwój, ponieważ też jestem w DevClub, ale przez ostatni czas, troszeczkę przez to, że po prostu w samej pracy miałam bardzo dużo takich rozwojowych rzeczy, to ciężko mi było znaleźć czas na jeszcze dodatkowo inne tematy. No ale w tym roku chciałabym to zmienić, chciałabym więcej się rozwijać też robiąc jakieś kursy. Jedną z takich kluczowych rzeczy, które na pewno chciałabym w tym roku podszkolić, to są szeregi czasowe i tutaj rozważam udział w kolejnej edycji kursu, bo czuję, że to jest coś, co naprawdę w wielu firmach teraz obecnie jest mocno na czasie i wiele z modeli, które będą tworzone, będą to modele oparte o szeregi czasowe. A NLP to tak myślę, że na ten moment na razie troszeczkę z gwiazdką i jako taka ciekawostka dla mnie, więc tutaj zobaczymy i no nie mówię, że w tym roku, ale chciałabym kiedyś mieć możliwość opowiedzieć o jakimś swoim projekcie właśnie na jakiejś konferencji jako prelegent. To jest rzecz, do której dążę raczej długoterminowo niż krótkoterminowo, ale mam nadzieję, że może kiedyś się uda. No i słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że jakoś trochę zmotywuję osoby, które mogą być w tym momencie, w którym również byłam ja, w momencie, w którym zderzamy się z taką ścianą, że jest ciężko znaleźć tą pierwszą pracę. Może właśnie ta rada, żeby spróbować od trochę innych stanowisk IT, będzie wartościowa. To nie musi być koniecznie analityk danych, ale to może być jakiekolwiek stanowisko związane gdzieś tam właśnie z analizami, czy z uczeniem maszynowym, czy po prostu praca z projektami uczenia maszynowego, nawet czasem jako project manager, tak, jeżeli obecnie w takiej dziedzinie pracujemy i już czujemy się pewnie. No i dziękuję. Dzięki wielkie, dzięki tutaj w imieniu wszystkich słuchaczy, że tak zrobię. Ja teraz powiem słuchaczom najpierw. Moi drodzy, jeżeli macie pytanie do Marty, śmiało zadawajcie. To jest właśnie ten moment, kiedy należy te pytania zadawać. No i Marta będzie odpowiadać. Może gdzieś się też, jeżeli pytanie padnie do mnie, też będę próbować coś odpowiedzieć. Więc dopóki czekamy na pytanie, w sumie robiłem takie notatki. Sporo takich fajnych, wartościowych, treściowych myśli wybrzmiała. Ale rzecz, którą zwrócę uwagę chyba najbardziej na początek, to jest ten spokój. Mimo tego, że troszkę się może stresujesz, bo wystąpienie jest, ale ten taki jakiś wewnętrzny spokój, gdzieś tak, hej, dam radę. I nie wiem, czy to faktycznie zdobyłeś czasem, czy to fitness ci pomaga, wszystkie te rzeczy, bieganie, pływanie i tak dalej. Jaka jest tajemnica tutaj? To mnie ciekawi w tej chwili. Wydaje mi się, że na pewno jest dla mnie ważne to, że mogę gdzieś tam rozładować swój wewnętrzny stres, czy to powiązany po prostu z pewną niepewnością w ramach sportu i zawsze jakby chcę dalej to kontynuować. Nie wyobrażam sobie na razie przestać. Daje mi to wręcz powera do powrotu tutaj przed komputer i działania z modelami. Ale wydaje mi się, że tak, spokój to zyskałam dzięki temu, że naprawdę z wieloma trudnymi dla mnie tematami musiałam się zderzyć i nadal się zderzam. I na razie większość z tych tematów gdzieś tam udało się przepracować. No i dużo zrozumiałam po prostu też przez ten czas. Dużo zrozumiałam, że to wszystko wymaga czasu, że nie wszystko jest od razu. Tak.
twoim wystąpieniu tutaj wybrzmiało kilka razy słowo pokora. Chyba teraz też po raz kolejny ono nie wybrzmiało, ale chyba gdzieś się kręci. I to było w różnych kontekstach, więc czuć, że ta pokora tutaj do różnych rzeczy, dać sobie czas, albo to, co brzmiało też na koniec a propos konferencji, że była jakaś tam poprzednia edycja konferencji, na której niewiele rozumiałeś, obecna, na którym ja też tam byłem, ale jakoś się minęliśmy, ale to może następny raz. Już było bardziej zrozumiałe. I to, co nie wybrzmiało wprost, ale może ja to troszkę jeszcze bardziej podkręcę to zdanie, bo to dla mnie kropka jest oczywiste, że jeżeli się porównujemy w ogóle z kimkolwiek, to przede wszystkim z sobą, albo tylko z sobą, bo tak naprawdę jestem ja z wczoraj, jestem ja dzisiaj, ewentualnie jestem ja jutro. I to jest najlepsze, co możemy zrobić, czyli taki własny benchmark, a to też kolejna podpowiedź, że warto ten benchmark uruchomić jak najszybciej, tym lepiej, właśnie albo gdzieś pójść, albo coś spróbować, na przykład, nie wiem, jakiś masterclass spróbować, albo na konferencję, na meetup, na jakieś spotkanie pójść, bo dzięki temu jesteśmy w stanie się porównywać z sobą, no bo wtedy wiemy, jakiś miernik jest wprowadzony i możemy to zacząć mierzyć, jakie zmiany tam nastąpiły. Bardzo fajnie mi brzmiało. W ogóle jak słuchałam, bo też pewnie wiadomo, jak teraz trochę piszałeś to wstecz, więc to jest takie już krok po kroku strukturyzowane, ale to jak podchodziłeś z znalezieniem pracy, jeszcze przed pracą przygotowanie się, potem znalezienie pracy i dalej te kolejne kroki, to brzmi jako takie drzewo decyzyjne, że sobie tak pięknie wszystko rozrysowałeś. Najpierw tu, potem to, potem to. Więc Oczywiście też wiesz, pytanie, że wyglądało to tak. trochę bardziej jak na tym obrazku, który pokazałam drogi do celu, tak? Czyli teraz jak na to z perspektywy czasu patrzę, to wygląda jak drzewo decyzyjne, ale wcześniej to nie wiem, bardziej jakiś kłębuszek. Ja myślę, że też ważne podkreślić to, że ta ścieżka jest unikalna. Każdy ma swoją własną ścieżkę. To wiadomo, pewne rzeczy po to robimy te spotkania, żeby się inspirować, ale też nie ma co na siłę kopiować, bo to zwykle tak nie działa. I ten kłębuszek raczej gdzieś tam w tej czy tym czy innym stopniu ma się pojawić. Spodobała mi się taka jeszcze fraza, którą bardzo chciałem tak też zwrócić uwagę, bo na czasem niektóre zdania są po prostu na tyle zawierają dużo mądrości. Powiedziałeś tak, to chyba będzie moja pierwsza praca, gdzie będę popełniać swoje pierwsze błędy, tak? Związane z analityką danych, tam gdzie poszedłeś na stanowisko juniora data analyst. No właśnie, to zwrócenie uwagi, że poszukuję się tej pierwszej pracy, żeby jak najszybciej popełnić te swoje pierwsze błędy, bo de facto, na przykład w moim rozumieniu, kim jest ekspert? Ekspert to jest człowiek, który popełnił tak tyle błędów, jak tylko się da w którymś tam obszarze. Po prostu więcej już za bardzo się nie da, albo oni są dość podobne. Tak? Czyli ekspert to nie jest człowiek, który przeczytał wszystkie możliwe książki albo wygląda jakoś tam na mądrego i tak dalej. Nie, właśnie to człowiek, który popełniał błędu jak najwięcej w konkretnym obszarze, bo dopiero wtedy rozumiesz, gdzie lepiej nie wchodzić, bo większość dróg jest nie tędy. I to jest marnowanie czasu, porażka i tak dalej, ale żeby to zrozumieć, to faktycznie trzeba to przejść, więc bardzo to zdanie mi rezonuje, że tak Tak, świadomie tutaj nie. bym dodała tylko, że no to popełnianie błędów nigdy nie jest przyjemne. I ja na przykład no, ciężko sobie radzę z błędami, tak? A dopiero z perspektywy czasu doceniam, że dzięki temu, że popełniłam jakiś błąd, to później nauczyłam się czegoś i więcej starałam się go nie popełniać, tak? I to było dla mnie rozwojowe, ale no to tutaj też wydaje mi się, że każdy indywidualnie trochę do tego podchodzi. Ja przyznaję, że faktycznie ciężko znoszę swoje błędy, także to też może być naturalne, tak? Może być naturalne, że jest wam ciężko z tym, że popełnicie jakiś błąd, ale wydaje mi się, że nie ma takiej drogi, na której nigdy nie było żadnego problemu, żadnego błędu. Fajna rzecz poruszyłeś, tak też uzupełniając to zdanie, bo faktycznie, jeżeli popełniamy błąd, a to nas nie boli, to pojawia się pytanie, dlaczego? Albo nam na tym nie zależy, albo to jest jakieś mało istotne, bo faktycznie popełnianie błędów na rzeczy, na których nam są ważne, na których nam zależy, to zwykle boli, to jest takie naturalne. Ale faktycznie jest tak, że jak do tego nie jesteś przyzwyczajony, to nie chodzi o mazochizm, ale bardziej chodzi o to, że no, to jest troszkę czasem pod górkę i ta motywacja, ta energia i to, że przypomnienie sobie, o tutaj było taka rozmowa, faktycznie to może zaboleć, powinno dawać siłę. Ja tu jeszcze jedną rzecz zanotowałem sobie też, która zwróciła moją uwagę i zaraz przechodzimy do pytań. Potrzebuję więcej czasu, więcej czasu. Czyli chodziło o to, że mówiłeś, jak czegoś nie rozumiesz, to nie wpadasz w taki stan, o jejku, co tu się dzieje, tylko mówisz, ok, potrzebuję chwili czasu i nie ma problemu, ogarnę to. Również to i to i to. I to jest mega fajne, mega zdrowe podejście,
bo faktycznie nie wszystko się da zrozumieć naraz. Niektóre rzeczy w ogóle nie warto rozumieć, bo będą nam przeszkadzać. Jest wiele osób, które wiedzą za dużo, mają takie overfitting w swojej głowie. Ale to, że czasem czegoś nie rozumiemy na początek, w różnych obszarach, to nie chodzi tylko o uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe może pod jakimś kątem jest fajne, bo jak dopiero wchodzisz, to jest wiele tematów, które nie rozumiesz, więc to jest takie dość naturalne, ale wszystkie obszary związane gdzieś dookoła też, no, zaczynając od znajdowania pracy albo jakieś inne tematy, to jest okej czegoś nie rozumieć, po to tutaj zaczynamy nową rzecz i najważniejsze jest to dać sobie czas na to. To jest bardzo mocno mnie to zdanie też rezonuje. Wiesz co, Władimir, wydaje mi się, że tego się nauczyłam na kursie. Takie podkreślanie, że musisz sobie przepracować, nieważne, że nie rozumiesz tego na początku, puść ten kod, zobacz, że działa i te kropki się kiedyś połączą i to tak faktycznie jest, czyli właśnie osoby, które być może w najbliższym czasie będą na kursie albo dopiero były, jakby to faktycznie działa, tak? Czyli na początku nie musisz wszystkiego rozumieć. Ja się tego właśnie nauczyłam na kursie, tak? Że czasem wystarczy to minimum na początek i potem możesz sobie na tym minimum budować dalej. Papier. Baby step papier. Dobra, to tutaj mamy troszkę pytań, postaram się żadne nie zgubić. Tak, bezimienny pyta następująca rzecz. Chcę zapytać, czy chodzi o praktyczne uczenie maszynowe, czy zaczynałeś od innego? To Ja Marta, zaczynałam od pytanie do kursu ciebie. praktyczne uczenie maszynowe, bo już miałam pewne podstawy Pythona i nie czułam potrzeby tam w tym kursie właśnie Pythonowym uczestniczyć. To wiedziałam, że mogę sama ogarnąć te podstawy na tyle, żeby zrozumieć to, co się dzieje na kursie. To też na studiach troszkę tego Pythona była też R-ka, więc i też jakby całe te studia i na Politechnice i te drugie, jakby cały czas to programowanie się przewijało, więc jakby tak mniej więcej kojarzyłam, o co chodzi, także od razu zaczęłam od praktycznego uczenia maszynowego. Jasne, mamy to. Kolejne pytanie, ta sama osoba. Czy samo programowanie aplikacji nie jest dla ciebie ciekawsze od ML? Albo jaka jest proporcja w twojej pracy teraz? No w mojej pracy teraz tu bardzo wiele różnych rzeczy jest i samo programowanie. To jest ciekawe zagadnienie. W sumie nie myślałam o tym. Raczej na razie skupiam się na tym, żeby rozwijać się w uczeniu maszynowym. I tutaj też mogę też tutaj programować, także oba te tematy są zaspokojone na razie. Dobrze, to teraz tak. Jak długo pracowałeś na stanowisku analityka danych? Pewnie chodzi o jakiś czas, rok, dłużej? To było około roku. Mateusz pyta, załóżmy, że znamy Python plus Pandas, NumPy, dodatkowo też SQL. Czy wtedy znajomość Excela jest potrzebna? Wydaje mi się, że jednak w większości firm będzie wymagana. To też zależy na jakim poziomie, tak? Bo no Excel nadal jest takim narzędziem, który w większości organizacji jest głównym narzędziem do raportowania. Przynajmniej z tego, jakie ja mam doświadczenie. Także wydaje mi się, że znajomość Excela jest wymagana. No ale tutaj kwestia poziomu, tak? Czy musimy znać go na bardzo zaawansowanym poziomie, łącznie z makrami, czy wystarczy nam znajomość czy to tabel przystawnych, formuł? Wydaje mi się, że bardziej to drugie jednak, tak na początek. Także nie powinien być, to jakiś bloker, wydaje mi się, że jeżeli już znamy właśnie Pythona czy SQL. Trzeba podkreślić, to chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o Excel, w dużych firmach, takich korporacjach, to jest takie podstawowa rzecz. Ona wszędzie przenika i ona w ten czy w inny sposób się pojawia. Jedynie na co należy uważać, to też nie znaczy jest taki fajny webinar, który zresztą u nas był a propos Data Analyst, tam gdzie Adrian opowiadał, że jeżeli za bardzo robimy wszystko w Excelu, to w pewnym momencie pojawia się tych Excelu za wiele, jakieś różne wersje, i w tym wszystkim można się pogubić i to jest dobry moment, żeby tam wprowadzić na przykład Pandasa i tak dalej, ale sam Excel raczej nie zniknie, on jest na tyle zakorzeniony w organizacjach, że ciężko będzie go się pozbyć. To też jest przydatne, nie ma co ukrywać. Dobra,
Tak, czy jeśli studiujemy matematykę, to wiedza z tych studiów się przydaje, czy raczej tylko podstawy matmy? I czekaj, to jedno pytanie, i było podobne pytanie, czekaj, na chwilę próbuję go znaleźć. O, takie pytanie. Jaki trzeba mieć poziom matematyki? Jak dobrze trzeba rozumieć algebrę, rachunek prawdopodobieństw? Więc właśnie najpierw, Marta, do ciebie pytanie. Jak do ciebie, jak często miałeś problem, że czegoś nie mogłeś osiągnąć z powodu, że matematyka jakoś cię blokowała? Ja matematyki nie studiowałam, ale z uwagi na to, że studiowałam właśnie na Politechnice Warszawskiej, gdzie no tam algebra czy analiza jest bardzo mocno wymagana, żeby te podstawy poznać, no to wydaje mi się, że znam to o wiele bardziej niż jest to potrzebne w tej pracy, tak? Czyli tutaj raczej takie rozumienie, statystyki, podstawy. Zachęcam do obejrzenia webinaru Władimira o statystyce, tam podstawy są. Jakieś bardziej zaawansowane rzeczy też się przydają do późniejszej pracy, natomiast wydaje mi się, że większość z tych rzeczy można już sobie ogarnąć później w trakcie. Jeśli chodzi o statystykę, to tu zwrócę uwagę, że w DevoClubie dla uczestników jest następny kurs po statystyce, więc tam nawet więcej niż tylko w tym webinarze i to jest takie bardziej praktyczne podejście. Natomiast z matematyką to jest ciekawe. Myślę, że na to chyba zrobię osobny webinar, bo często po prostu widzę osoby, które w szczególności bardziej zaczynają, jest takie duże jakby akcent robiony na to, że matematyka jakby rzeczą brzmi jako numer 1 albo może numer 2, a często jest tak, że takie prawdziwe projekty ML-owe, to oni potrzebują pewną wiedzę taką praktyczną, taką fundamentalną, to co jest na kursie, ale oprócz tego jest takie duże wiedzy miękkiej. Potrafić się dogadać z ludźmi, wyciągnąć wiedzę, albo jak mówiłeś na przykład o tych systemach, gdzie są dane. Tych systemów jest wiele, tych CRM-ów może być wiele, ID mogą być różne, niezupełne i wiele innych rzeczy. I tutaj są takie rzeczy, na których zwykle nie zwraca się uwagi, dlatego myślę, że przygotuję taki webinar, ale matematyka zwykle tam nie jest na pozycji numer 1. To znaczy, żeby tutaj nie było, że jestem przeciwko matematyce, tylko właśnie zwykle to nie jest blokerem. No chyba, że robisz jakąś tam naprawdę bardzo solidną optymalizację statku kosmicznego albo coś podobnego, to wtedy faktycznie to może być blokerem, ale w większości przypadków to zwykle nie jest bloker, a to znaczy, że zwykle z tego nie chcesz zaczynać. To znaczy, że nie chcemy tego wykreślać, nie, ale możemy postawić obniżyć troszkę priorytet i to wyjdzie dobrze dla ciebie. A osoba, która studiuje matematykę, to przede wszystkim może być nie tyle sama matematyka, jednoznacznie, że tam całkiem będziesz liczyć, bo ty zwykle tego nie robisz w pracy, ale myślenie logiczne może być przydatne. W sensie, że takie precyzyjne myślenie, to może się jak najbardziej przydać, bo to jest Tak, ważne. to tutaj się na pewno zgodzę, że te rzeczy, które wyciągnęłam gdzieś tam z nauki matematyki przez wiele lat, no to właśnie to logiczne myślenie. I też na przykład czasem się pojawia taki przedmiot logika, no i on się akurat trochę może przydać, bo to też trochę jest powiązane z programowaniem później. Tak, tutaj jedna osoba pisze w wielu komentarzach, ale z tego co zrozumiałem, to już jest na stanowisku analityka danych i zastanawia się, gdzie dalej. Czy ML, czy Data Science. Ja myślę, że trochę to jest do tych tytułów, które Marta napisałeś. Tam miałeś taki piękny ML Engineer, AI Developer, Data Scientist, jeszcze można jakiś ML Researcher tam dodać, Data Engineer, może coś jeszcze, więc człowiek jest na poziomie Data Analytic, teraz tą rolę pewnie. Gdzie dalej? Ale też chyba troszkę to wyjaśniłeś, że różnie to było, każda rola jest coś innego w każdej organizacji, ale właśnie, skończ myśl, podpowiedz coś, jak ci się wydaje. Znaczy no przede wszystkim właśnie trzeba czytać opisy tych stanowisk bardziej niż skupiać się na samym nagłówku, bo tak jak w moim wypadku może wydawałoby się, że na stanowisku analityka danych nie ma żadnych projektów ML, jednak u nas w organizacji są takie projekty. A czy tak naprawdę organizacja rozumie różnicę pomiędzy ML Engineerem a Data Scientist i czy jakby ja bym się skupiła bardziej na tym, co powiedzą na rozmowie, co jest w opisie danego stanowiska i czy to rezonuje z tym, co chcesz robić, bo no, tak naprawdę nie wiem, co chcesz dalej robić. Ciężko jest się odnieść.
To jest ważne pytanie. Ona brzmi, wiem, tak, że trywialne, i tak mówił dla uczestnika, który zada pytania, ale to jest bardzo trudne pytanie. W szczególności, żeby znaleźć na nie jeszcze odpowiedź, co ja chcę robić, nawet nie w życiu, bo to jeszcze trudniej, ale przynajmniej najbliższe 5 lat, albo w którym kierunku przynajmniej chcę podążać, bo każde takie zboczenie to jest, w którą stronę idziesz. To jest tak pociąg, który jedzie trochę tak delikatnie w tą stronę albo w tą stronę. I tak każda decyzja dokądś nas prowadzi. Tutaj jeszcze jedna osoba dopytuje, bo bardziej było w temacie data analyst i pyta tak, że dlaczego SQL, Python, Tableau, Power BI nie wystarczy na to, żeby być data analyst, a duży nacisk jest robiony na wiedzę DevOps i Cloud Data Solution. Rozumiem, że to chmura jako chmura, no i DevOpsowo, pewnie też MLOpsowo może gdzieś tam dookoła. Jak myślisz, Marta? Znaczy, szczerze to tak nie spotkałam się z tym. Raczej wydaje mi się, że tematy, które wymieniłeś jako pierwsze, czy wymieniłaś, bo nie wiem, czy kobieta, czy mężczyzna Tak. zadaje pytanie, to są Też nie. ważniejsze nawet na początek, tak? Gdzieś te kolejne tematy, to nawet jak spojrzycie sobie na moją drogę, no to ja teraz jestem na etapie, w którym się będę tego lepiej uczyć, próbować to wykorzystać w praktyce, ale na początku tego nie umiałam i nie mam takiego odczucia, że na szczególnie stanowisko analityka danych te tematy są ważniejsze. Bardziej wydaje mi się, że nie wiem, jakiś data engineer to tak, ale sam analityk danych niekoniecznie. Ja myślę, że trochę też warto wziąć pod uwagę znów, jeżeli chodzi o organizację, nie traktować, że wszędzie jest tak sama. Prawdopodobnie, jak jest za dużo tytułu, to jest prawdopodobnie duża organizacja, która osoba, przygotowując to ogłoszenie, po prostu zbierała różne modne nazwy i niekoniecznie wszystko z tego potrzebujesz, więc znów to, co już Marta też powiedziała, warto zbadać firmę na różne sposoby. Nie tylko chodzi o przeczytać ogłoszenie, w ogóle wejść na stronę, zobaczyć, co oferują, w jakiś tam inny sposób podglądnąć, co się dzieje na, nie wiem, na profilu LinkedIn i tak dalej. No i potem zacząć się zastanawiać. Też często jest tak, że w ogłoszeniach pisze się więcej, więc trzeba sprawdzić. A jeszcze inna rzecz, jeżeli tak powiedzmy przychodzisz na taką rekrutację i faktycznie różne stanowiska się pojawiają, to warto zapytać, czy ja faktycznie będę to używać, czy to tylko z ciekawości jest sprawdzane, więc warto badać. Zresztą też weź pod uwagę, żeby też nie trafiać w przypadkowe miejsce, bo później zostajesz tam na dłużej, a to jest twój czas. To jak zawsze masz albo czas, albo pieniądze, to inwestujesz, więc warto sobie wybierać I ja miejsce, gdzie tutaj będziesz rozwijać. Tutaj chciałam też dodać właśnie, że mnie tak naprawdę no jakby chciałam znaleźć pracę szybko, wiadomo, ale też patrzyłam na to, jak ta rekrutacja wygląda, tak? I były firmy, z których po prostu w udziale w rekrutacji zrezygnowałam. Natomiast tutaj właśnie ta rekrutacja wyglądała bardzo profesjonalnie, pod tym kątem, że była przeprowadzona ze sobą techniczną i polegała na tym, że naprawdę rozmowa była o konkretach, były zadawane konkretne pytania, bardzo takie już związane z tym, co właściwie będę robić, tak, w danej pracy, oraz był przeprowadzony test, który też jakby był na odpowiednim poziomie, uważam, na to stanowisko, sprawdzał rzeczy, które faktycznie są wykorzystywane później. Jakby sam przebieg tej rekrutacji zachęcił mnie, że właśnie chcę pracować w tej firmie, tak? I wiedziałam po rekrutacji, czego mogę się mniej więcej spodziewać. I czy faktycznie będzie możliwość, bo jakby o tym też rozmawialiśmy na rekrutacji, czy będzie możliwość w ogóle zajmować się troszeczkę bardziej uczeniem maszynowym w przyszłości na przykład, tak? Czy w ogóle jest przestrzeń w organizacji na to. Więc wydaje mi się, że po samej rekrutacji też można sporo wniosków już mieć. Mamy pytanie o zarobkach, bo jakby ciężko, żeby to pytanie nie padło. I teraz tak, cześć, jak to jest z zarobkami? Jaki był przeskok z menadżera fitnessa na juniora, potem z juniora na analityka, zmiana pracy i jak po awansie i jak nawet teraz, więc to wszystko ludzie chcą słyszeć. Fajnie byłoby jakieś przykłady w liczbach, a jak nie możesz, to procentowo. Nie wiem, czy chcesz powiedzieć w liczbach, ale przynajmniej jakieś skale może pokaż. Znaczy no w liczbach nie chciałabym, ale myślę, że gdy zmieniałam pracę, to wydaje mi się, że 1/3 zarabiałam tego, co wtedy na tym stanowisku menedżerskim. No i teraz tak jakby już no, raczej przebiłam to, co było wtedy, więc faktycznie zejście początkowe było dosyć duże,
Natomiast no, w tamtym momencie jakby wiedziałam, że mogę sobie na to jeszcze pozwolić, ale ten rozwój w miarę szybko poszedł do przodu. To też się chcę dopytać, gdzie byłby sufit większy albo taki twardszy, że ciężko będzie go przebić, bo rozumiem, że na stanowisku menadżera chyba już za bardzo nie dało się podskoczyć wyżej, albo troszkę wyżej tylko, tak? Tak, dokładnie. To była jedna w sumie z moich motywacji, o tym nie wspomniałam, ale też wiedziałam, że ogólnie sufit w tamtej organizacji miałam już osiągnięty i raczej więcej, być może trochę stażem, tak, ale raczej gdzieś tam nie widziałam po prostu siebie rozwijającej się na tym stanowisku gdzieś tam dalej. Być może to się zmieniło teraz jakby w czasie, natomiast w tamtym momencie tak było. A tutaj jakby widzę, że jest możliwość bardzo dużego jeszcze rozwoju. I to była jedna z moich takich mocnych motywacji, o których może faktycznie nie wspomniałam, że po prostu czułam potrzebę rozwoju. Już nie mówię nawet o samym wynagrodzeniu. Ja po prostu czułam potrzebę rozwoju w tych zagadnieniach i tamta praca już nie była dla mnie wystarczająca pod tym kątem. Tak, już pomału chyba zbliżajmy się k końcu. Tutaj Klaudia pyta: Marta, test. A powiedz proszę, więc test teoretyczny miałeś, to chyba ten test, który wspomniałaś, Marta, tak trochę urwane to zdanie jest, więc chyba o tym teście, o którym mówiłeś, kiedy były rekrutacje. Miałeś częste rozwiązywanie zadań na czas na jakiejś platformie rekrutacyjnej i gratuluję Ci, Marta, Klaudzie, konsekwencji i wytrwałości. Tak, zdarzyły się takie rekrutacje, w których rozwiązywałam zadania na czas. Przyznam, że nie lubię tego typu zadań. Znaczy, każdy test w pewnym sensie był na czas, tylko czasem może być taka forma testu, w której na cały test mamy powiedzmy godzinę, albo może być tak, że mamy na dane zadanie 20 sekund i tak naprawdę dużo też zależy wtedy od naszej odporności na stres i troszeczkę bardziej sprawdza to tą odporność na stres niż taką rzeczywistą wiedzę. Dlatego ja generalnie preferowałam w rekrutacjach taką formę, w której był test dłuższy, gdzie mogłam się po prostu nad tymi zadaniami zastanowić, a nie tak po prostu trochę to, co mi pierwsze przychodzi do głowy. Już zbliżamy się k końcu. Mam tutaj w sumie 2 takie pytania na koniec, ale to za chwilę. Słuchajcie, jeżeli Wam się podobało dzisiejsze spotkanie, to bardzo proszę wesprzeć pod tym wideo lajkami. To będzie też takie podziękowanie przede wszystkim dla Marty, która bardzo starannie się przygotowała. Też subscribe do tej workshop, żeby wcześniej nie było zrobione. No i też proszę napisz dziękuję albo plusiki na czacie, żeby było czuć, czy ta inicjatywa, jak moja historia, rezonuje z Tobą, daje Ci inspirację, daje poczucie, że wychodzisz po webinarium bardziej na pozycji wygranej niż przed, jeżeli chodzi o poziom energii. A dopóki czekamy na informację zwrotną, to tutaj Marta, Ciebie takich, a teraz przeczytam 2 pytania. Marta, skąd czerpiesz inspirację i czy dzielisz się swoim doświadczeniem, wiedzą, gdzie Cię złapać, gdzie Cię łapać? O, Skąd czerpię inspirację? tak. Ciężkie pytanie, skąd czerpię inspirację? Myślę, że czerpię inspirację od zespołu u mnie w pracy, gdzie naprawdę zespół jest taki bardzo rozwojowy, mogę się bardzo dużo nauczyć i jest też duże wsparcie u nas w naszym zespole takim data science. I właśnie chyba to jest dla mnie największą inspiracją obecnie, tak? Chcę gdzieś tam równać poziomem do innych, chcę wręcz wykazywać się czymś może więcej nawet czasami, ale tak, wydaje mi się, że to też jest kluczowe, żeby trafić na dobre środowisko pracy, takie, które będzie Cię wspierać, a nie takie, które będzie toksyczne. I druga rzecz, no na ten moment nie, myślałam o tym, na razie nie mam jeszcze w sobie tyle pewności siebie, być może, żeby się czymś dzielić, ale jeżeli macie ochotę mnie złapać, to można spokojnie na LinkedIn mnie znaleźć. No myślę, że już pierwsze koty za płoty. Dzisiaj wydarzenie się odbyło, świat się dowiedział, a dalej będzie z górki. Dzięki wielkie, Marta, za podzielenie się swoją historią. To też nie jest takie łatwe powiedzieć tą historię, trzeba się zastanowić, przemyśleć, też poukładać. Po informacji tu zwrotnej już po komentarzach widzę, że było warto, też plusiki poleciały, lajki poleciały. Dzięki wielkie i z wszystkim słuchaczom życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli chodzi o DW Club, działamy. Już w ten weekend David Jim Bash, ale to będzie na mailie.
Tyle na dzisiaj. Cześć, na razie. Trzymajcie się. Cześć.